Drugą grupę zaczepiaczy tworzą tacy, którzy nie zaczepiają Was w konkretnym finansowym celu, a w jakimś innym, którego nie znam. Słuchajcie, no nie... Ja nie mam nawet jak tego nagrać, no. Mam wysypkę. Oczywiście na własne życzenie, to było do przewidzenia, że w końcu mnie to czeka. Muszę popracować nad czymś, co się nazywa higiena życia w podróży, dlatego że za każdym razem, kiedy gdzieś wyjeżdżam, przestaję jeść zdrowo. W Polsce staram się jeść bardzo zdrowo i jem po prostu najtaniej. Oczywiście da się jeść tanio i zdrowo, ale ja zazwyczaj łapię za jakieś fast foody, czyli coś, co jest łatwo znaleźć, nie trzeba za dużo kombinować. Sorry za ten hałas. Drzwi tak tutaj chodzą. No właśnie, więc mam taką kaszkę na ramionach i na rękach i jest szansa, że jest to od słońca, ale nie sądzę, bo trochę boli mnie też brzuch. I wszystko byłoby spoko, gdyby nie to, że boli mnie akurat dzisiaj, kiedy mam najdłuższy przejazd na Kubie podczas całego mojego pobytu. Okazuje się, że mimo tego, że jest to mała wyspa, z jednego końca na drugą jedzie się 16 godzin z Hawany do Santiago de Cuba, czyli będę jechać pół dnia i całą noc. Brawo ja! Mam taki zwyczaj, że jak podróżuję, to robię zdjęcia wszystkiemu, co jem, dlatego że kiedy się struję, będzie łatwo dojść, czym się strułam. Pokazać lekarzowi fotki. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ale... Jak kierowca prowadzi, ale chyba jest jakiś tajfun, bo nic nie widzę przez przednią szybę. Co jest w moim plecaku? To, pakując się na Kubę, miałam dwa cele. Po pierwsze, aby było to jak najlżejsze i najmniejsze gabarytowo oraz żebym miała przy sobie wszystko to, czego będę potrzebować, dlatego że na Kubie towary takie jak szampony, kremy, wszystko jest bardzo trudno dostępne, a jeśli już jest bardzo drogie. Najważniejszą rzeczą w moim plecaku jest oczywiście aparat, kamera i zamieniłam lustrzankę Canona na bezlusterkowca Olympusa. Wybrałam go dlatego, że jest mały, ale jest też niezniszczalny, to znaczy jest odporny na wodę. Oczywiście nie wrzucę go do morza, ale jeśli pada deszcz, mogę nim pracować. Jeśli jest dużo piasku dookoła, również mu to nie zaszkodzi. Obiektywy są bardzo małe. Czego chcieć więcej? Zauważyłam, że wiele osób robi tak, że na wyjazdy zabiera z sobą te najlepsze rzeczy, swoje najlepsze ciuchy. Ja robię zupełnie odwrotnie. Biorę najgorsze rzeczy. Takie, które mogę zniszczyć, takie, które mogę zgubić, takie, które może mi ktoś ukraść. Jeśli brakuje mi jakiejś części garderoby, to idę na przykład do sklepu z używaną odzieżą i tam kupuję je za grosze. Mimo tego, że w każdym miejscu, w którym śpię, są świeże ręczniki, myślę, że warto mieć z sobą przynajmniej jeden ręcznik, dlatego że na przykład kiedy pójdzie się na plażę, to można na czymś usiąść, albo można go używać na przykład w autobusie, kiedy jest zimno, można z niego zrobić kocyk. Ja kupiłam taki, który też jest bardzo malutki, kupiłam go na dziale dla pływaków w sklepie sportowym. Tamże kupiłam również poduszkę dmuchaną. Nie jest to taki rożek pod głowę jak do samolotu, dlatego że ja nie lubię spać w takiej pozycji, a ta poduszka tylko do takiej pozycji służy. O tych rzeczach mówiłam już przy okazji podróży do Chin. Trzymam pieniądze w kilku różnych miejscach. To jest pierwsze miejsce, czyli taka torebka, saszetka bardzo miękka i bardzo wytrzymała. Trzymam ją najczęściej pod ubraniem, noszę tutaj również paszport. W tym przypadku, w przypadku mojego dzisiejszego stroju, wkładam ją sobie po założeniu na szyję w ogrodniczki. To jest zdecydowanie mój ulubiony gadżet. To jest pasek zrobiony z jakiegoś materiału. Po wewnętrznej stronie ma skrytkę. I tutaj najczęściej noszę pieniądze o najwyższych nominałach, dlatego że nie zmieści się tutaj zbyt dużo. Noszę ten pasek nawet wtedy, kiedy nie mam spodni ze szlufkami, dlatego że jeśli ktoś mnie okradnie, to na pewno zostawi mi pasek, prawda?
Oczywiście mam też portfel, ale w portfelu noszę zawsze tylko te pieniądze, które mam do wydania na dany konkretny dzień. Dlatego, że portfel cały czas wyciągam, cały czas się nim posługuję, leży nie najgłębiej. Logiczne. Powerbank na przynajmniej 2 naładowania. Notes z jakimiś tam na przykład mapkami tutaj sobie wydrukowałam i sobie pozapisywałam, co jest gdzie ciekawe, żebym w razie czego mogła sobie zmienić trasę, zdecydować, dokąd chcę jechać. Zapisuję tutaj też na przykład pomysły na odcinki. To jest na przykład scenariusz do filmu o piratach, który napisałam jeszcze w Polsce. Po przeczytaniu książki zobaczymy, czy mi wyjdzie ten odcinek. To jest coś, czego bardzo nie lubię nosić przy sobie, czyli przewodnik, dlatego że przewodniki są najczęściej bardzo ciężkie. I prawdopodobnie zrobię tak, że kiedy już się dowiem z niego wszystkiego, gdzieś go zostawię, gdzieś go wyrzucę po prostu. Szkoda, kosztował 8 dych. Może go jednak nie zostawię. Teraz bardziej sekcja beauty, dlatego że w końcu jestem kobietą. To jest cała paczka z moimi kosmetykami. Miałam ich trochę więcej, ale okazało się na lotnisku w Londynie, w którym miałam przesiadkę, że oni mają jakieś mniejsze gabaryty, więc pan kazał mi po prostu część rzeczy wyrzucić. Wyrzuciłam środek na komary, okazuje się, że bardzo słusznie, dlatego że jeszcze ani razu mnie nic nie ugryzło. Wszyscy straszyli tymi komarami. Strasznie mi się paprzą te ugryzienia po komarach. Wzięłam tylko szampon, odżywkę, mydło pod prysznic, oliwkę do ciała, która służy mi i za krem do twarzy, i za balsam do ciała. To jest płyn do soczewek, mały dezodorant na gorące dni i suchy szampon. Wiem, że rzecz trochę zbędna, ale staram się nie być takim czupiradłem jak zawsze na filmach z podróży. Mam bardzo mały balsam do opalania, którego używam tylko na ramiona i ewentualnie na dekolt. Natomiast do twarzy mam podkład, który jest jednocześnie filtrem. Bardzo lubię Shiseido, SPF ma 30. Jeszcze mi się twarz nie opaliła. Chyba działa dobrze. To jest rzecz podpatrzona u koleżanek z kanałów urodowych. Tangle Teaser. Nie wiem, jak dziewczyny to robią, że im włosów nie wyrywa, bo mi wyrywa. To jest fajna rzecz, dlatego że jest lekka. To prawie nic nie waży. I kolejna rzecz podpatrzona u koleżanek youtuberek, czyli glove, rękawica do zmywania makijażu. Zanurza się ją pod wodą, nie trzeba korzystać z żadnego mydła, z żadnych środków piorących, chciałam powiedzieć, z żadnych środków do zmywania makijażu, po prostu myję nią twarz samą wodą, potem ona sobie przez noc wysycha, przynajmniej w teorii, bo jest jeszcze mokra, ale tutaj jest duża wilgotność, ale dzięki temu mam tylko taką szmatkę i nie muszę już mieć nic do demakijażu. Nie wzięłam odpowiedniej przejściówki, myślałam, że będą tutaj takie kontakty, natomiast nie. Na moje szczęście w większości kwater prywatnych są też kontakty z europejską wtyczką. W miejscu, w którym jestem, jest tylko jedna na cały dom, ale mam rozgałęźnik na 3 kontakty, także w jednym momencie mogę ładować wszystko. I telefon, i baterię do aparatu. Brawo ja i brawo ja! Oprócz tego, że mam duży plecak, mam jeszcze taki mały plecak. Są tam teraz rzeczy, ale mogę go zwinąć. No tutaj jest wypełniony, ale wierzcie mi, że jest naprawdę malutki, bardzo mięciutki i kiedy jestem już gdzieś w konkretnym miejscu, to zostawiam duży plecak w domu i podróżuję tylko z tym. A jeśli potrzebuję się gdzieś przemieścić, to robię z tego wszystkiego po prostu jeden. Jedyną rzeczą, która zwiększyła rozmiar w moim plecaku, jest telefon, dlatego że pomyślałam, że dobrze będzie mieć telefon z dobrej jakości aparatem, tak żeby był takim zapasem na wypadek, kiedy jestem w jakimś miejscu, gdzie nie chcę za bardzo pokazywać się z dużym aparatem, albo na przykład nie mam czasu go wyciągnąć, wyciągam wtedy telefon z kieszeni. No i jeszcze jedna fajna rzecz, ja bardzo dużo się przemieszczam i spędzam po kilkanaście godzin, czasami nawet w autobusie, w samolocie, dlatego zawsze telefon mam wypchany filmami i fajnie jest oglądać na dużym ekranie. Wydaje mi się, że niczego mi tutaj nie brakuje, że ja mam wszystko, czego trzeba, ale myślę, że tak mogłam jeszcze uszczuplić ten plecak o mniej więcej 30%, także lekcja na następny raz. Zawsze mnie ktoś pyta, czy nie boję się sama podróżować i powiem szczerze, że przed Kubą to był pierwszy raz, kiedy się naprawdę bałam. I teraz mogę śmiało powiedzieć, że nie było czego. Co nie znaczy, że będziemy tutaj miały, moje drogie, święty spokój. Bo nie będziemy. Wyobraźcie sobie, że idziecie ulicą pełną ludzi i wszyscy na was patrzą. Wszyscy krzyczą, piszczą, dzieciaki, cmokają.
Jezu, gdzie jest? Przepraszam kochani za okulary, ale tutaj jest naprawdę ciężko bez nich. Nawet jeśli nie ma słońca, jest bardzo jasno. W żadnym innym kraju nie byłam tak bardzo zagadywana i nagabywana jak na Kubie. Do tego stopnia, że już nie wiem, jak mam na to reagować. Dlatego, że krótka, uprzejma rozmowa nie działa, ignorowanie nie działa, udawanie, że nie słyszę, nie działa. I jest to bardzo uciążliwe, dlatego że istnieje 50-60% szans, że osoba, którą akurat mijacie, w jakiś sposób albo do was zagada, albo was zaczepi. Nie ma tutaj miejsc, w których można by się schować, żeby na przykład nagrać to, co do was mówię, dlatego że Kubańczycy spędzają bardzo dużo czasu na zewnątrz i jeśli akurat są w domu, to są poza domem. I dzielą się mniej więcej na dwie grupy. Pierwsza grupa ma interes finansowy, druga grupa nie wiem jaki. Pierwsza grupa nagabywacze biznesowi, czyli tacy, którzy próbują wyciągnąć od was pieniądze. Może to być robione na kilka sposobów. Na przykład mogą próbować wam coś sprzedać, na przykład nieoryginalne cygara. Druga grupa to Kubańczycy, którzy będą was zaczepiać tak po prostu, albo mają w tym jakiś cel, którego jeszcze nie odkryłam. Nie są agresywni, są raczej bardzo przyjaźnie nastawieni, bardzo przyjaźnie, ale ich sposób zaczepiania jest bardzo osobliwy, przynajmniej dla nas. Będą próbować zwrócić waszą uwagę, na przykład wydając dziwne odgłosy. Wydają te odgłosy również, kiedy chcą zwrócić swoją uwagę, nie tylko turystów bądź turystek. Kiedy wołają siebie na ulicy, robią dokładnie to samo. Wygląda to mniej więcej tak. Albo tak. Albo tak. Albo gwiżdżą. Albo robią to wszystko naraz, jedno po drugim. I będą to robić dotąd, aż ich zauważycie i będą mogli przejść do innych tematów, albo dotąd, aż ich po prostu ominiecie. Let's go Morro Cabaña, no good? No, gracias. Because I don't want to. Selfie is video is good. Yeah, it's good. Let's go. More bicycles? No, gracias. Let's go. Because I go there to my friends. Yeah, my name is Mandy. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, I must go. Okay. Goodbye. Po pierwsze, nigdy nie mówcie, że jesteście same, nawet jeśli jesteście. Na Kubie jest tak, że im gorsza okolica, im biedniejsze rejony, tym bardziej serdeczni i bezinteresowni ludzie. No, pero, ¿a cuál tú lo vas? ¿Real Madrid o al Barça? Ah, Barcelona. Ay, Barça o al Real. Real Madrid. Ah, Barcelona. Ah, no. Zobaczysz, wszędzie na Kubie będą próbować wyciągnąć od ciebie pieniądze. Wszyscy będą próbowali na tobie zarobić. Zobaczysz. Uważaj na siebie, koniecznie. Wiecie, co wam powiem? Ruszta dupki poza turystyczne rejony, jeśli nie chcecie być traktowani jak turyści. Soy yo. Yo soy de Argentina. Turyści mogą mieć trochę problemów z poznaniem prawdziwych Kubańczyków, zwłaszcza tacy jak ja, którzy nie mówią po hiszpańsku. Mój hiszpański jest na poziomie takim, że mogę przeżyć. Dowiem się, gdzie jest dane miejsce, mogę zapytać o drogę, mogę zapytać, gdzie można coś zjeść i to wszystko, ale żeby sobie tak pogadać, to nie bardzo. Ale i tak mimo wszystko, jak się pojedzie trochę dalej na wschód, czyli wyjedzie się poza ten szlak turystyczny, czyli całą zachodnią część wyspy, od razu jest widoczne to, że ludzie są zupełnie inni i nie mam takiego poczucia, że na ulicy każdy, kto do mnie podchodzi, będzie chciał ode mnie wyciągnąć pieniądze lub ma jakiś interes. Kubańczycy tacy nie są. Vivo en España, pero sí, pero en Barcelona y mi español es muy malo porque en Barcelona es catalán y es muy difícil para practicar.
Mira qué bonito. Oh, muy bien. Bardzo chciałabym Wam pokazać wszystko to, o czym mówię. Niestety musiałabym traktować Kubańczyków trochę jak takie małpki w zoo. I to nie jest fajne. Trzymać cały czas aparat skierowany w ich stronę. Czasami, kiedy czuję, że jest to możliwe, mi się to udaje, ale musicie wybaczyć. To też ludzie. To nie jest miejsce turystyczne. To jest po prostu wioska w górach.